Mówi się, że Czesi słyną z piwa i hokeja na lodzie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest u nich z bilardem. Wybraliśmy się na Pardubice Open. – 24 stoły, ponad 250 uczestników z całej Europy, 20 zawodniczek w turnieju kobiet i 65 juniorów. Tegoroczny, 10. już w historii Pardubice Open, był pod każdym względem rekordowy. Není to jenom Polsko, Česko, Slovensko, i když tyhle tři země mají nejvíc účastníků, Czechy i Słowacja, chociaż z tych krajów jest dużo uczestników. Najwięcej jest miejscowych. Nie pamiętam dokładnie liczb, ale myślę, że mamy 86 miejscowych graczy. Mówię teraz o głównym turnieju. Drudzy pod względem liczebności są Polacy, tuż za Czechami. Trzecia była Słowacja. Ale celkem tady bylo Ogólnie reprezentowanych jest 17 krajów. Mamy 11 uczestników z Finlandii i tyle samo z Wielkiej Brytanii. U nas jest to związane z tym, że stoły, na których tutaj się gra, dostarcza nam fińska firma. Dołączyli więc gracze, którzy są przyjaciółmi tych, którzy nam te stoły wypożyczyli. Kamarádi těch, co nám ty stoly zapůjčili. Gra się tutaj na najwyższej jakości stołach marki Diamond. Wszystkie stoły są nowe, świeżo obite. Ściśle współpracujemy z fińską firmą, która wypożycza stoły również dla matchroomu, więc gramy w tych samych warunkach. To są stoły, które rzadko kto ma szansę wypróbować. Mają zmniejszone kieszenie do 3,9 cala i to czyni ten turniej wyjątkowy. Jest tu mnóstwo ludzi, mnóstwo turniejów i super atmosfera dla wszystkich. A jak myślisz, jak możemy się przygotować przed takim turniejem, gdzie stoły są inne, atmosfera jest inna niż w klubie? To naprawdę nietypowe, że jest to część areny hokejowej, ponieważ gdy sobie wyobrazimy, normalnie zamiast tych stołów jest lodowisko, mieści się tutaj ponad 10 000 fanów, więc to też jest w pewien sposób wyjątkowe. Jeśli chodzi o stoły na tym turnieju, trudno się przygotować. Jeśli ktoś nie ma takiego stołu w domu, to według mnie nie jest w stanie się przygotować. Mało kto ma możliwość zmniejszenia kieszeni w swoim stole do 3,9 cala. Można je zmniejszać, ale to nie jest to samo, co tutaj. To turniej, który wygrało wielu Polaków. Jak się gra z Polakami? W przeszłości miałem z nimi problem. Jestem na tej scenie bilardowej już jakieś 20 lat, powiedzmy. I właściwie w ostatnich latach udaje mi się chłopaków pokonywać. Nie chcę powiedzieć, że regularnie. To nie. Ale można powiedzieć, że udało mi się pokonać waszych najlepszych graczy. Jedynie Mieszka Fortuńskiego mi brakuje. Grałem z nim już chyba 3-4 mecze i nawet się nie zbliżyłem do zwycięstwa. Więc to jest może taki mój cel. Kiedyś miałem z tym problem, ale udało mi się to jakoś przezwyciężyć i myślę, że chłopakom też jakoś wszedłem do głowy, że istnieje jakiś Petr Urban i może nawet trochę się mnie obawiają. Kiedy mówi się Polska, to od razu widzę bilard, bo ma najlepszych graczy na świecie. To widać na Euroturach, Mistrzostwach Świata, na turniejach organizowanych przez WPA i Matchroom. Zawsze właściwie wasi najlepsi zawodnicy, których jest według mnie od 5 do 10, zajmują wysokie miejsce. Czy masz taki mecz, który najbardziej utkwił ci w pamięci? Nie mówię tylko o meczach z Polakami. Mecz, który był dla ciebie najważniejszy. Nie wygrałem go. To był finał tutaj z Radkiem Babicą 2 lata temu. Przegrałem, ale cały turniej grałem świetnie i w finale po prostu zabrakło mi sił. To był maraton bilardowy. Było już około północy i po prostu nie dałem rady w finale. Ale gdybym utrzymał grę na tym poziomie, to wierzę, że bym, nie chcę powiedzieć spokojnie, ale myślę, że bym wygrał ten finał. Ale pojawiły się dość proste błędy i niestety przegrałem. Finał tutaj na krajowej scenie. Jeśli mówimy o maratonach bilardowych, możemy wspomnieć o waszym czesko-słowackim Mosconi Cup, czyli Federal Cup. Jest to bardzo oryginalny pomysł, rywalizacja między Czechami a Słowakami. Jak to wygląda? Jak go przygotowujecie? Każdego roku organizuje to jedno z państw, czy to Czechy, czy Słowacja,
Na zmianę, tak jak Moskonika. Gramy dokładnie w tym samym formacie, ale musieliśmy skrócić ten turniej do 2 dni. Więc mamy kolejny maraton, ponieważ gramy poranne, popołudniowe i wieczorne sesje. Staramy się naśladować, można powiedzieć, w 100% Moskonika. Jedyny problem to przyciągnięcie trochę więcej fanów na te mecze. Staramy się streamować mecze. Niestety w dzisiejszych czasach wielu ludziom wystarczy oglądanie w telefonie lub na komputerze. Nie przychodzą oglądać na żywo. Szkoda. A czy ludzie w ogóle oglądają bilard w Czechach? W Polsce mamy z tym problem. U nás bych řekl, že ten problém máme taky. Jo, je to těžký zaujmout nějaký nový. U nas powiedziałbym, że mamy ten sam problem. Tak, trudno jest przyciągnąć nowych zainteresowanych bilardem, ale to, co nam się udaje, to według mnie, również u Was w Polsce, to wychowanie młodych talentów. W Pardubicach teraz chłopaki mają około 25 trenujących dzieci i właściwie muszą odmawiać nowym zainteresowanym. Robią to niechętnie, ale nie starcza im już czasu na trenowanie. Chciałam jeszcze zapytać o golfa, bo Ty też trenujesz golf, można tak powiedzieć. Albo grasz. W co grasz lepiej? Bilard czy golf? I dlaczego w ogóle golf? Na pewno lepiej gram w bilard. Golf traktuję jako sport hobbystyczny, ale uważam, że to świetne uzupełnienie dla bilardu. Te sporty można porównywać. Wszystko jest w głowie. Człowiek jest długo na świeżym powietrzu, przechodzi 10-12 kilometrów. Nie mogę powiedzieć, że trenuję golf. Jestem po prostu graczem hobbystycznym, ale bardzo mnie to cieszy. Okazuje się, że Czesi słyną z maratonów bilardowych. Cały turniej Pardubice Open rozpoczął środowy warm-up. Finał wygrał Radosław Babica. Ostatni mecz tego turnieju grał w czwartek rano. Hráli a skončili jsme druhý den ráno v 8 Grali i hodin. grali. I skończyli drugiego dnia rano o 8. W turnieju uczestniczyło 146 osób. To był rekord. A ten turniej pierwotnie miał zastępować nasz klubowy turniej, ponieważ co czwartek gramy turniej w naszym klubie. A skoro w czwartek jesteśmy tutaj, powiedzieliśmy, że w środę zagramy na tej hali. Głównie po to, aby ludzie przyzwyczaili się do stołów, trochę się poznali i dobrze bawili grą. A zabavili se tou hrou. Já jsem si to párkrát tento turnaj zkusil. Próbowałem tego Naposledy myslím, turnieju že 2 kilka roky razy. zpátky jsem Ostatni raz chyba 2 skončil lata právě temu, ve finále. kiedy To dotarłem do znamená, finału. Skončili jsme o 6:30 Skończyliśmy ráno. o 6:30 rano, a ja miałem zaplanowane grupy na 9. Więc jedyne, co mi pozostało, to wrócić do domu, włączyć serial, wyjść z psem i wrócić na grupę. W tym roku to pominąłem, bo nie ma sensu brać udziału w turnieju, którego wiesz, że nie chcesz dokończyć. To znaczy, że gra byłaby po nic. Lepiej jest potrenować i współorganizować ten turniej, pomóc i skupić się na grupie. Soustředit se na ty skupiny. A jak wypada Twój żywot? A jak wygląda Twoje życie? Bo mówiłeś o pracy, o graniu. Jak to łączysz? No, musím říci, že toho volného času není. Občas ani na ten spánek. Muszę Že powiedzieć, normálně że czasu vlastně czasami ke nie mam standardní nawet na sen. práci, to jsem rád, že mě to Mam vůbec normalną trošku pracę dovoluje. i cieszę się, że mój pracodawca mnie wspiera. A k tomu je Do tego vlastně gram ještě i druhá komentuję práce, a to bilard. komentování Więc to jest takie coachingu. połączenie To je wszystkiego, takové co lubię. spojení všeho, ale To oznacza, znamená, że w roku mam v roce zazwyczaj mám 1-2 wolne jen 2 weekendy, víkendy, czyli praktycznie takže 0. nula. By se dalo Jest to bardzo říct. wymagające. A je to hodně náročné, Oczywiście cieszę się z obu samozřejmě, prac, bo dzięki já temu jsem mam rád możliwość za- grania w bilard, za 2 práce. który pasjonuje mnie już od 26 Protože je lat. to možnost, jak Bez tego by vlastně się nie hrát dało, společník, zarówno který mě finansowo, baví jak i už czasowo. 26 let. Takže opravdu dlouhá doba a bez toho by to nešlo, ať už finančně, nebo i časově. Gdzie można Cię usłyszeć jako komentatora? Jako komentatora? Můžete to vidět na Nova Sportu, a 5-6. Można mnie usłyszeć na Nowa Sport 5 i 6, a na Słowacji jest to Vojo. I zazwyczaj są to główne turnieje Matchroomu. UK Open, US Open, teraz doszło dużo więcej. Jeszcze Floryda. A w tej chwili, ponieważ nie mam podpisanego kontraktu z Matchroomem, aby móc grać w tych turniejach, musiałbym grać kwalifikacje. To zajmuje jeszcze więcej czasu, więc jest mi łatwiej być z drugiej strony, czyli komentować graczy, którzy biorą udział w Na to turniejach. koukat z druhé strany toho monitoru, to znamená komentovat ty české hráče i ostatní, kteří se na tento turnaj dostanou. A co je důležité, jeśli komentujesz? Co jest ważne, gdy komentujesz? I jak to jest, gdy zamiast grania
Mówisz. Musím říct, že z mého pohledu je lepší komentovat. Muszę powiedzieć, Je to że z méně mojego stresující. punktu widzenia lepiej jest A komentować. hlavně, pokud je člověk Mniej u mnie to stolu, stresuje. tak samozřejmě na to A má przede jiný wszystkim, pohled, když se někdo jeśli na to ktoś kouká. gra, to oczywiście ma na to inne spojrzenie niż ktoś, kto tylko ogląda. Podziwiam ludzi, którzy oglądają moją grę, ponieważ zazwyczaj są bardziej zainteresowani niż sam gracz. Ponieważ patrzycie na to z innej perspektywy, której gracz w danym momencie nie widzi. W tym momencie myślicie sobie, dlaczego nie zagrał inaczej i zastanawiacie się, co się właściwie stało. A ja, biorąc pod uwagę, że grałem z wieloma zawodnikami, których mecze komentuję, potrafię przewidzieć, gdzie popełnią błąd lub co ewentualnie zagrają. Więc dla mnie jest to łatwiejsze, po prostu siedzieć spokojnie, vlastně bez sedět v stresu klidu, i bez tylko o tym stresu mówić. a jenom o tom mluvit. Mówisz, że bilard to 26 lat. A jak to się zaczęło? A jak to się zaczęło? Co se týče kulečníků, tedy pulbiliardu, tak to vlastně hraju od Jeśli 12 chodzi o let, bilard, takže opravdu v tuto gram chvíli od 26 12 let. roku życia. Co se týče Więc łącznie już 26 lat. Tam to budou nějaký 4-5 let zpátky. Tam to byla, dalo by se říci, náhoda. Jeśli chodzi o komentowanie, to będzie jakieś 4-5 lat. To był, można powiedzieć, przypadek, ponieważ na początku mecze komentowała tylko Weronika Choprytowa, a ja zastąpiłem ją, gdy grała na Mistrzostwach Świata w Chinach albo na China Open. Teraz nie jestem pewien. A postupně se to zalíbilo všem, ať nám, spolupráce, všechno. A mě to začalo Wszystkim się to samozřejmě spodobało, bavit. a mnie to oczywiście zaczęło bawić. Nebyl úplně si tak jistý, Na początku že nie mluvit byłem na całkiem někoho, pewny, bo styče mówienie do obecně, kogoś, to znamená, do mikrofonu, aby se říct do kiedy mikrofonu, nikogo nie když widzisz, nikoho nevidíte, tylko myślisz, że wszyscy cię a słyszą, jenom si nie myslíte, jest že takie vás všichni proste. slyšejí, tak není tak jednoduchý. Gdyś komentujesz chodnie taki sedíváš na hráčů. Kiedy komentujesz, również A obserwujesz na którego graczy. gracza Na możemy którego się gracza dziwać możemy jako patrzeć toho, jako który na hraje tego, dobrze, który gra technicznie technicznie dobrze, mentalnie dobrze. daje radę. Jak myślisz? Ono To je to jest hodně bardzo složité, skomplikowane, protože ono je to ponieważ každý zmienia rok se się to z mění. roku na rok. Samozřejmě hráči se Oczywiście vyvíjí, gracze ať się už rozwijają, věkově, zarówno mentálně, wiekowo, tak i mentalnie, technikou. jak i technicznie. A I jest ono to je bardzo krásně widoczne. vidět, že Jakieś tak 3-4 roky 3-4 lata zpátky temu to bylo był to Francisco Sanchez Sanchez který byl Ruiz, na úplném topu, który był na vyhrával absolutnym naprosto szczycie. všechno. Wygrywał Ale pak absolutnie samozřejmě wszystko. další rok na něj Ale padlo, potem dalo by se spadł říct, na niego, takový można černý powiedzieć, Petr, se tak taki říká v czarny Čechách. Piotruś, jak to się A mówi to w Czechach. znamená, byl pod obrovským tlakem, protože když jste nejlepší na světě, tak už nemáte kam jít nahoru. Už Kiedy můžete jesteś jen najlepszy na klesat. świecie, To znamená, trudno jest iść do przodu. on se snažil Możesz být- tylko spadać. udržet, což To znaczy, udržet je że starał się nejtěžší. utrzymać to, co jest A najtrudniejsze. naopak ty, co byli za ním, A ci, tak se którzy byli samozřejmě za můžou nim, zlepšovat. mogli się oczywiście Takže proto poprawiać. každý rok, dalo by se říci, vidíme jako Dlatego mistra co světa, roku pokaždé widzimy někoho innego jiného. mistrza świata. Poslední dobou si Ostatnio myslím, že myślę, kdo hraje że najbardziej nejstabilněji, stabilnie grają tak je Joshua Filler Filler i Fedor Gorst. a nebo Fedor Gorst. Oczywiście To są też takoví inne hráči, znane kteří nazwiska, hrajou nejstabilněji. jak Shane Van Boening, Samozřejmě další który jména, również které miewa známe, spadki Shane formy, Van Boening, ale utrzymuje swoją grę. tak Jednak ten má Shane Van samozřejmě Boening občas już jej nie výpadky, poprawia. ale udržuje svoji Jest hru. na pewnym poziomie, Jenomže inni zawodnicy go Shane Van doganiają, Boening už ji dlatego nezlepšuje. czasem go On je przeskakują. na určité úrovni Jedna, dwie a pomyłki ostatní hráči mogą ho, obrócić dalo by se sytuację na říci, korzyść dostihují. drugiego gracza. a proto ho občas přeskočí, protože 1-2 chybky a samozřejmě otočí se to pro toho druhého hráče. Okej. A jeśli mówimy o Pardubice mówimy Open, tutaj jak o myślisz, kto Pardubice wygra w tym Open, roku? Jak si myślisz, kto wyhraje w tomto roce? No, Muszę tady powiedzieć, musím říci, že zazvyčaj většinou dominují tu tomu polscy vévodí gracze. právě polský hráči. Ať už to je Radoslav Babica, Czy to Radosław nebo v Babica, tuhle chvíli czy, musím i říci, tu kdo muszę se wspomnieć kogoś, neuvěřitelně kto vyhoupl niesamowicie się nahoru, tak je wybił, Hubert Lopotko. Hubert Łopotko. Od minulého Znam roku. go, można powiedzieć, Já od ho dziecka. dalo by se říci od malička. Przez chwilę nie był Takže widoczny, ale w nebyl ostatnim vidět, roku ale naprawdę poslední poszedł rok niesamowicie do opravdu góry. šel neuvěřitelně W tej nahoru. chwili jest kilku A v konkretnych tuto graczy, chwili je z tady którymi pár nie chciałbym určitých się hráčů, spotkać. se kterými bych se nechtěl A to potkat. oznacza Radosława To je Babicę Radosław Babica i a Huberta Hubert Łopotko, a a także samozřejmě na przykład Mariusza Mariusz Skonecznego. Konečný. To są trzy nazwiska To jsou polskich tři graczy, jména polských których mam hráčů, nadzieję zobaczyć který jak doufám, že najpóźniej. uvidím co nejpozději. Mówisz, że graliście, kiedy byliście dziećmi. Gdyż byste byli dziećmi? Přesně tak. Viděli jsme se na mistrovství Evropy. Dokładnie tak. A Widzieliśmy nebo się na samozřejmě Mistrzostwach já Europy. jako malý jsme A ja, nejčastěji, co jako bylo mały, nejdostupnější najczęściej turnaj, brałem co se udział w týče, turniejach, które były vysoké najbardziej úrovni dostępne hráčů. pod względem A wysokiego jelikož poziomu Polsko graczy. máme za rohem, Ponieważ tak Polska samozřejmě jest tuż rodiče za mě rogiem, nejvíce to vozili rodzice do najczęściej Polska, zabierali mnie do případně na Polski Slovensko. lub na Słowację.
protože Tam ta poziom úroveň oczywiście samozřejmě był byla wyższy. V Čechách W Czechach trošičku to szło trochę pomaleji. wolniej. A tak naprawdę co mě dalo najwięcej úplně dały mi nejvíc, początki tak Best ty of East. začátky Best of Właśnie Eastu, polskie turnieje, právě a także polských Pol Tour, turnajů, to były tak, turnieje, ale które případně pozwoliły mi Polská się Tour, najbardziej wybić. tak to byly turnaje, které Dopiero mi potem dokázaly przyszły vyhoupnout Eurotury úplně i nejvíc. normalna gra na A až Mistrzostwach teprve Europy. potom přišly na řadu Eurotury a dalo by se říci nějaká normální hra na mistrovství Evropy. Hubert Łopotko i Dawid Żalman dotarli do półfinału. Jednak nie zmierzyli się ze sobą. A w finale zagrali Szymon Kural i Roman Hybler. Przy wyniku 6-5 dla Czecha Szymon Kural spudłował szóstkę i to doprowadziło Hyblera do zwycięstwa. No, já jsem doufal, že třeba udělá ještě jednu chybičku. Já jsem viděl, že Miałem nadzieję, że może popełni jeszcze jeden błąd. nebyla tak Wiedziałem, że ta szóstka i siódemka nie były takie łatwe. Kiedy zobaczyłem, jak spozycjonował na piątkę, pomyślałem, że może nie spozycjonuje sobie dobrze dalej. I tak było. Zaryzykował, musiał to zrobić. Ja też bym tak zagrał. A potem ja to A dokończyłem. tak jsem potom to dohrál, no. A który mecz na tym turnieju był dla Ciebie najtrudniejszy? Já si myslím, že to bylo Nikita Rudenko. Že, tam Myślę, jsem si że to był trápil mecz z trošku Nikitą Rudenko. a, Trochę się męczyłem i nie grałem dobrze. Mogłem to równie dobrze przegrać. To było, jak myślę, w ostatniej 32. Kiedy wygrałem ten mecz, było już trochę łatwiej. Jak jsem ten zápas vyhrál, tak už to bylo trošku lehčí, no. Dvakrát ve Byłem finále, już 2 razy w finale, 2 razy przegrałem i chciałem to wygrać choć raz tutaj, w Czechach. Teraz, w 10. edycji, w końcu wygrałem, z czego naprawdę się Desetní cieszę. ročník jsem to vyhrál, to jsem fakt rád. Dla nas ten wyjazd to debiut OnCue za granicą i pierwsza realizacja w terenie. A jeśli wybierzecie się za rok, na pewno znowu nas spotkacie. A możesz jeszcze powiedzieć, dlaczego warto przyjechać do Pardubic na Pardubice Open? Protože jsou Pardubice nejlepší. Pardubice są najlepsze, prawda? Ne, je to obrovská příležitost, že na takovémhle turnaji my nechceme, aby to byl Nie profesionální chcemy, aby to turnaj. był profesjonalny Říkáme, turniej. že to je Mówimy, że jest to festiwal bilardu. A I to jest wyjątkowa okazja, kiedy amatorzy spotykają się z graczami na najwyższym poziomie. Na innym turnieju nie zagram z nimi w ten sposób. A druga ciekawostka jest taka, że tutaj gra się, powiem odważnie, na najlepszych stołach na świecie. Taką okazję mają tylko nieliczni. Máme jenom málo kdo. Tak tam musím říci, ať se přijedou podívat právě na tento velkolepý turnaj, protože je to vlastně, dal by se říci, stoly z Przyjedźcie matchroomowých zobaczyć ten turnajů wspaniały turniej. na Stoły matchroom'owe dostępne są na turnieju w mieście, które jest najbliżej polskiej granicy. nejblíž polským A hranicím. jakość tego turnieju rośnie z A roku ta na rok. kvalita opravdu rok od roku stoupá. A musím říci, že Zobaczyć taki turniej organizowany w Czechach to coś niesamowitego. To famózní. Bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, co kryje się za tym turniejem. Co je všechno za tím turnajem. Kiedy planowałam wyjazd do Pardubic, mówiliście, że jest to turniej bardzo oryginalny i klimatyczny. I taki właśnie jest. Gratuluję czeskiej ekipie i dziękuję bardzo za miłe przyjęcie. Wam dziękuję za granie i za wspólne rozmowy. Są dla nas bardzo ważne. Do usłyszenia i do zobaczenia.